Cześć, witam w Dębowej Chatce. Kiedy mowa o Bigfoocie, większość z Was ma przed oczami ten sam obraz. Zamazany kadr z ciemną sylwetką między drzewami i niedokończoną debatę. Fałszerstwo czy dowód. Jednak im głębiej wejdziemy w temat, tym jaśniejsze staje się, że ta historia ani nie zaczyna się, ani nie kończy na jednym starym nagraniu. Są miejsca, gdzie ten wątek powraca z uporem od dziesięcioleci. I nie jako bajka opowiadana przy ognisku, ale zjawisko, które trudno od tak zignorować. Jednym z nich jest Chupa, przecięta rzeką Trinity Dolina, rezerwat otoczony gęstymi lasami i górami. To obszar przesiąknięty legendami i relacjami, które są po prostu zbyt spójne i zbyt konkretne, by zbyć je machnięciem ręki. Dlatego do tego materiału nie należy podchodzić jak do kolejnej historyjki o potworze. To raczej fascynujący punkt styku trzech różnych światów: relacji zwykłych ludzi, tradycji rdzennych mieszkańców, którzy o leśnych istotach mówią od pokoleń, i twardej analityki kogoś takiego jak David Paulides. Ten były policjant i twórca serii Missing 411 ma we krwi ślęczenie nad dokumentami, weryfikowanie zeznań i szukanie wzorców tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z jego wnioskami, trzeba mu przyznać jedno: Paulides nie buduje swoich opowieści o Bigfoocie wyłącznie na taniej sensacji i emocjach. Próbuje opierać je na faktach, topografii i danych. Jego własna historia z tym zjawiskiem nie zaczyna się jednak w Dolinie Chupa, lecz znacznie wcześniej, w czasach dzieciństwa spędzonego na północy Kalifornii, w hrabstwach Trinity, Humboldt, Shasta, Lassen i Modoc. Dave wspomina, że regularnie wędrował po tamtejszych pustkowiach ze swoim ojcem. Paulides senior, były policjant i strażak, był człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Nie był naiwny czy skłonny do paniki. Właśnie dlatego wydarzenie z 1968 roku z okolic South Antelope Creek jest bardzo interesujące. Nie było to klasyczne spotkanie z Sasquatchem. Chodziło o coś znacznie bardziej niepokojącego. O bezsprzeczny dowód obecności jakiejś inteligencji. Ojciec z synem zeszli do znanej im doliny nad potokiem. Był sierpień. Gorąco, sucho, a droga w dół była długa i wyczerpująca. Gdy w swoim starym obozowisku zaczęli rozkładać sprzęt, poczuli dym. W wysuszonych na wiór górach to żaden drobiazg, lecz sygnał śmiertelnego zagrożenia pożarowego. Ruszyli w górę strumienia i po chwili trafili na niewielką, piaszczystą łachę. W samym jej środku płonęło miniaturowe ognisko. Ktoś ułożył je z kilkunastu małych gałęzi, precyzyjnie połamanych na równe 30-centymetrowe kawałki w kształt miniaturowego tipi. I tu zaczyna się najdziwniejsza część. Dookoła nie było ani jednego odcisku stopy, żadnych śmieci, sprzętu czy sensownego źródła zapłonu. Tylko ogień, idealnie gładki piasek i nienaturalna cisza, która zapadła Paulidesowi w pamięć na całe życie. Jego ojciec nie zrobił sceny ani nie snuł fantazji. Zimno ocenił sytuację. W tej dolinie jest coś albo ktoś, kto doskonale wie o ich obecności i daje im bardzo jasny znak, że mają się stamtąd wynosić. Spakowali się i odeszli jeszcze tego samego dnia. Temat Bigfoota wypłynął po raz pierwszy dopiero w drodze powrotnej. Ojciec wspomniał o indyjskich przekazach, przypisywanych tej istocie psikusach i dziwnych śladach. Co ważne, nie upierał się, że to właśnie Bigfoot rozpalił ogień. Był jednak pewien jednego. Cokolwiek to było, działało inteligentnie i ich tam nie chciało. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o tak zwanych małych ludziach, którzy przewijają się w legendach lokalnych społeczności. I choć dla jednych to tylko duchowy folklor czy symbol dawnych wierzeń, jednak dla innych to coś zupełnie dosłownego. Najważniejsze jest co innego. Północna Kalifornia dla tutejszych mieszkańców nigdy nie była zwykłą, pustą przestrzenią. To miejsce głęboko zakorzenione w kulturze, rządzące się własnymi prawami, pełne ukrytych przed obcymi terytoriów i ostrzeżeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Kolejny istotny moment przyszedł w dorosłym życiu Paulidysa. W lipcu 2002 roku w Whistler w Kolumbii Brytyjskiej. Przewodnik wędkarski Curtis Christian opowiada mu, że rok wcześniej, prowadząc klientów, zobaczył ogromne owłosione stworzenie. Wyszło nagle na drogę, poruszało się wyłącznie na 2 nogach, miało niemal ludzką postawę i twarz. Po czym kilkoma wielkimi krokami zniknęło w zaroślach. I właśnie ta opowieść skłoniła Paulidysa do głębszego wejścia w temat. Schemat tej historii jest znamienny i będzie wracał wielokrotnie. Ktoś jedzie w teren robić coś zupełnie zwyczajnego. Łowić ryby, pracować, przejechać przez las i wtedy wydarza się coś, czego potem nie umie dopasować do żadnego katalogu znanych zwierząt. Curtis nie szukał Bigfoota. On po prostu prowadził klientów i wrócił z czymś, z czym nie wiedział co zrobić. Od tej chwili były policjant zaczyna działać tak, jak ktoś przyzwyczajony do śledztwa. Nie jedzie od razu w las z kamerą i nadzieją na cud. Najpierw siada do dokumentów. Sprawdza, czy jakikolwiek szczebel administracji publicznej kiedykolwiek odniósł się do tematu Sasquatcha inaczej niż z pobłażliwym uśmiechem. I tu sprawa robi się naprawdę ciekawa, bo trudno przejść obojętnie wobec faktu, że temat pojawia się nie tylko w relacjach terenowych, ale też w dokumentach urzędowych i lokalnym prawie. W 1969 roku hrabstwo Skamania w stanie Waszyngton uchwaliło rozporządzenie wprost mówiące o możliwym istnieniu nocnego ssaka z rzędu naczelnych, opisywanego jako Sasquatch, Yeti, Bigfoot lub gigantyczna włochata małpa. W pierwotnej wersji bezpodstawne zabicie takiej istoty miało być traktowane bardzo poważnie. Później, w 1984 roku, przepisy zaktualizowano, łagodząc część sankcji, ale utrzymując ideę ochrony. Jedne źródła podkreślają pragmatyczny charakter tego przepisu, bo miał zapewne ograniczyć nieodpowiedzialne polowania na coś, czego nikt nie potrafił jasno nazwać. Inne widzą w tym wyraźny sygnał, że skala zgłoszeń była na tyle duża, iż urzędnicy nie chcieli sprawy całkowicie lekceważyć. Sam fakt pozostaje intrygujący. Podobny trop prowadzi do hrabstwa Whatcom w stanie Waszyngton. Na początku lat 90. przyjęto tam uchwałę, która formalnie ustanawiała ten teren strefą ochrony i schronienia dla Sasquatcha. Można się z tego śmiać, można to zrzucić na karb lokalnego folkloru czy chwytu pod turystów. Fakty jednak są takie, że ta legenda wyszła daleko poza nocne opowieści przy ognisku i trafiła do oficjalnego, urzędowego obiegu. A to już coś, co trudno zignorować. Jeszcze ciekawszy jest dokument Korpusu Inżynierów Armii USA z 1975 roku. Środowiskowy atlas stanu Waszyngton. Znajdziemy w nim krótki, ale zaskakująco rzeczowy opis Sasquatcha. Wspomina się tam o naukownych obserwacjach, odnalezionych śladach, zasięgu występowania, a nawet o analizach sierści. Oczywiście ten raport nie jest żelaznym dowodem na istnienie nieznanego gatunku, ale zdecydowanie nie jest to też poziom tanich plotek z brukowców. Pokazuje za to, że temat traktowano z mieszanką naukowej ciekawości, urzędowej powagi i szacunku dla lokalnych tradycji. Właśnie w takim klimacie Dave zaczął szukać miejsca, w którym warto kopać głębiej. Nie interesowały go przypadkowe lokacje, ale punkty zapalne, tereny, gdzie pokrywają się relacje świadków, uwarunkowania geograficzne, historia i powtarzające się wzorce. I tak na jego celowniku znalazł się rezerwat Indian Hoopa. Jeśli spojrzeć na mapę północno-zachodniej Kalifornii, bez tej całej sensacyjnej otoczki, samo położenie Hoopa tłumaczy, dlaczego ten obszar tak bardzo przyciąga uwagę. Oficjalne materiały plemienia i dokumenty składane do kongresu opisują rezerwat jako teren ciągnący się wzdłuż rzeki Trinity o powierzchni ponad 36 000 hektarów.
To obszar górski i leśny ze zróżnicowaniem wysokości od około 100 do ponad 1500 metrów nad poziomem morza. Sama dolina leży nisko, ale otaczają ją strome stoki, gęste lasy, liczne potoki i trudny teren. To nie jest przestrzeń, w której wszystko widać z daleka. To krajobraz, który potrafi bardzo skutecznie ukrywać zarówno zwierzynę, jak i człowieka. Warto dodać, że Hoopa to największy zalesiony rezerwat w Kalifornii. Życie tutejszej społeczności od zawsze kręci się wokół rzeki Trinity i gospodarki leśnej. Kiedy Paulides wybierał ten teren na swój cel, nie kierował się wyłącznie chwytliwą legendą. Wybrał miejsce, które idealnie pasowało do wzorca z jego wcześniejszych analiz. Obfitość wody, duże opady, niedostępne doliny, bogate źródła pożywienia i ciągłość ludzkiego osadnictwa. Jeśli jakaś potężna, nieuchwytna istota miałaby żyć w ukryciu obok człowieka, to jest jej wymarzone siedlisko. Co więcej, Dolina Hoopa nie leży w próżni. Tuż na południu znajduje się Willow Creek, miasteczko dumnie noszące tytuł światowej stolicy Bigfoota, gdzie właściwie cała lokalna tożsamość opiera się na tej legendzie. Z kolei na północ leży Bluff Creek. To właśnie tam 20 października 1967 roku Roger Patterson i Bob Gimlin nagrali najsłynniejszy film w historii kryptozoologii. Niezależnie od tego, czy uznamy ten kadr za koronny dowód, czy za nierozwiązaną zagadkę, od dekad budzi on gorące dyskusje. A od Doliny Hoopa dzieli go zaledwie rzut kamieniem. Przez lata precyzyjne ustalenie miejsca, w którym nakręcono słynny film, było niezwykle trudne. Powodzie i upływ czasu nieodwracalnie zmieniły ukształtowanie terenu i roślinność. Jednak badacze z uporem wielokrotnie tam wracali, próbując na nowo wyznaczyć ten konkretny punkt. Niezależnie od tego, do jakich wniosków ostatecznie doszli, sam fakt tych nieustannych powrotów pokazuje skalę fascynacji tematem. Bluff Creek to dla poszukiwaczy Bigfoota coś znacznie więcej niż współrzędne na mapie. To symboliczne centrum całego zjawiska. Paulides idzie jednak o krok dalej. Zbiera setki relacji z Kalifornii, Oregonu i Waszyngtonu, żeby sprawdzić, czy układają się one w jakikolwiek logiczny wzór. I faktycznie mapa opowiada konkretną historię. Zdecydowana większość zgłoszeń koncentruje się po zachodniej stronie gór kaskadowych, na terenach wilgotnych, gęsto zalesionych i pełnych wody. To niezwykle ważny trop. Nawet jeśli nie potrafimy ostatecznie rozstrzygnąć, czym Bigfoot jest, widzimy jasno, te historie nie są rozsypane po mapie przypadkowo. Trzymają się ściśle określonego środowiska. Kluczowym elementem tej opowieści jest budowa drogi znanej początkowo jako Go Road, później IC Road, na przełomie lat 50. i 60. To właśnie ta inwestycja uruchomiła lawinę doniesień, które zbudowały fundament współczesnej legendy o Sasquatchu. Robotnicy drogowi znajdowali w ziemi ogromne ślady przypominające ludzkie stopy. Nocami słyszeli dziwne, głośne okrzyki, a rano zastawali ciężki sprzęt budowlany poprzestawiany, a czasem wręcz poprzewracany. Jedni ostrożnie mówili o niewyjaśnionych incydentach na budowie. Inni widzieli to wyraźniej. Coś potężnego zaczęło reagować na inwazję człowieka w niedostępne dotąd góry. Zauważalny był jasny schemat. Aktywność rosła dokładnie w momencie, gdy cywilizacja z hukiem wdzierała się na dziki, nietknięty teren. Ale okolice Bluff Creek były ważne znacznie wcześniej i to z zupełnie innego powodu. Dla lokalnych plemion Hoopa, Yurok i Karuk
Tereny ciągnące się od północnej granicy rezerwatu aż po same góry od zawsze były święte. Twórca Missing 411 opisuje ten region jako święte wyżyny. To tam odbywały się ceremonie i to z tym miejscem wiązały się praktyki duchowe kilku społeczności naraz. Co więcej, podczas oficjalnych sporów z rządem federalnym Indianie bronili tego obszaru jako absolutnego centrum swojego duchowego świata. I właśnie tego elementu nie wolno pomijać. Problem z drogą Go Road nie polegał jedynie na przecięciu trudnego terenu asfaltową lub szutrową nitką. Problem polegał na tym, że była to ingerencja w przestrzeń kulturowo i duchowo chronioną. Teren, który dla miejscowych społeczności nie był po prostu lasem do przecięcia. Bez tego kontekstu cała historia zostaje spłaszczona do prostego schematu ludzie kontra potwór z lasu. A to zdecydowanie za mało, żeby zrozumieć, dlaczego chupa jest tym, czym jest. Jeśli spojrzeć na całość z dystansu, widać dwie równoległe warstwy. Pierwsza to warstwa sensacyjna. Ślady, krzyki, poprzewracany sprzęt budowlany, słynne nagranie z 1967 roku. Druga jest znacznie subtelniejsza. Lokalna wiedza, według której pewnych miejsc się nie narusza, pewnych istot się nie zaczepia, a pewnych opowieści nie mówi się na głos. I właśnie między tymi dwiema warstwami porusza się Polides, kiedy przyjeżdża do Chupa i zaczyna rozmawiać z mieszkańcami. Pierwsze znaczące rozmowy odbywają się z funkcjonariuszami policji plemiennej. I trzeba powiedzieć wyraźnie, że to nie są relacje w stylu tanich, sensacyjnych historyjek. Są ciekawe właśnie dlatego, że mieszają codzienność z czymś, co dla wielu ludzi z zewnątrz brzmiałoby zupełnie niewiarygodnie. Funkcjonariusz policji Greg O'Rourke, który wychował się w okolicach Chupa, stawia sprawę jasno. W rozmowie z Polidesem przyznaje, że tutejsza społeczność jest głęboko przekonana o istnieniu Bigfoota i uważa, że najlepiej po prostu zostawić go w spokoju. Nie ma w tym jednak ekscytacji łowcy potworów, ani pogoni za tanią sensacją. To spokojny pragmatyzm człowieka, który spędził w tych lasach całe życie i zaakceptował pewne zjawiska jako naturalny element otaczającego go świata. Jako przykład O'Rourke przytacza krążącą od lat historię o kobiecie, która rzekomo znalazła i wychowała młodego Sasquatcha. Oczywiście w tym miejscu zapala się czerwona lampka. Jedni uznają to za lokalny mit, inni z miejsca wyśmieją. I bądźmy szczerzy, nie da się traktować tej opowieści jako twardego dowodu. Ale jako element lokalnego folkloru to zupełnie inna sprawa. Nawet tak niezwykłe przekazy pokazują, jak tamtejsi ludzie postrzegają swój teren i co uznają w nim za możliwe. Jednak tym, co najbardziej uderzyło Polidesa, było osobiste przeżycie O'Rourke'a z dzieciństwa. Mając 12 lat, pojechał z rodzicami na kemping. W pewnym momencie wybrał się sam do samochodu po zostawione rzeczy. Miał przy sobie strzelbę i doskonale znał teren, gdyż nie był naiwnym dzieckiem z miasta. Nagle usłyszał za sobą kroki. Ciężkie, rytmiczne uderzenia, tak potężne, że dosłownie czuł drżenie ziemi pod butami. Zgodnie z zasadą wpojoną mu przez starszych, natychmiast znieruchomiał. To bardzo ważny detal. Brak tu filmowej paniki, jest za to chłodny instynkt człowieka lasu. Kroki w końcu ucichły, ale w powietrzu zawisło to gęste, nieprzyjemne uczucie, że coś wciąż tam jest i uważnie go obserwuje. O'Rourke wrócił do obozu i sprawdził, czy to nie głupi żart kogoś z rodziny. Ale nikt niczego nie udawał. I właśnie takie relacje są najbardziej fascynujące. Zostawiają nas jedynie z ciężkim, niepokojącym przeświadczeniem, że w mroku czaiło się coś ogromnego. Drugi funkcjonariusz, Chance Carpenter, opowiada Polidesowi, że przez lata słyszał wiele historii od ludzi widujących Bigfoota na drogach wychodzących z Chupa.
zwykle późnym popołudniem albo wieczorem. I znów uderza charakterystyczna powtarzalność. Nie środek dnia, nie otwarta polana, nie widowiskowa scena jak z hollywoodzkiego horroru. Drogi, zakręty, obrzeża osad, momenty przejścia między lasem a ludzką infrastrukturą. Carpenter przywołuje relację kobiety, która wyszła z domu sprawdzić hałas dochodzący ze strony śmietników i zobaczyła dużą istotę sięgającą ponad szopę, wyciągającą worki ponad ogrodzeniem. Kiedy krzyknęła, stworzenie uciekło. Na workach zostały brudne, wielkie odciski dłoni. Oczywiście sceptyk odrzuci to odruchowo jako pomyłkę lub wyolbrzymienie. Ale trudno nie zauważyć, jak bardzo ten schemat przypomina zachowania znane z kontaktu dużych, inteligentnych zwierząt z obrzeżami ludzkich osiedli. Z tą zasadniczą różnicą, że w tej wersji świadek widzi coś stojącego wysoko, działającego rękami i reagującego błyskawicznie. Nie jest to opis niedźwiedzia przez kogoś, kto nigdy niedźwiedzia nie widział. To wyraźny opis czegoś zupełnie innego. Podczas tych rozmów Polides trafia na jeszcze jeden fascynujący wątek – legendę o istocie zwanej Kamos, która według miejscowych wierzeń zamieszkuje wody rzek Klamath i Trinity. To opowieść balansująca na cienkiej granicy między folklorem, duchowością a surowymi przestrogami przekazywanymi z ojca na syna. Dave nie przywołuje jej po to, by dorzucić do listy kolejnego kryptozoologicznego potwora. Robi to, by pokazać, jak rdzenni mieszkańcy od wieków postrzegają i tłumaczą sobie własny dom. Dla kogoś z zewnątrz oddzielenie w tych historiach twardych faktów od mitów jest niemal niemożliwe. Pełnią one bowiem kilka ról jednocześnie. Opisują otaczający świat, strzegą starych tajemnic i uczą szacunku do dzikiej natury. I właśnie to specyficzne spojrzenie na rzeczywistość stanowi absolutnie kluczowe tło dla wszystkich opowieści o Bigfoocie z Doliny Hoopa. Kolejną kluczową postacią jest Tony Hacking, biolog związany z służbą leśną Stanów Zjednoczonych, pracujący w regionie Orleans i szerzej na obszarze Bluff Creek oraz Six Rivers National Forest. I tutaj robi się ciekawie z zupełnie innego powodu. Tony nie jest przedstawiany jako fanatyk albo jako gorliwy wyznawca teorii o wszystkim. Jawi się jako człowiek ostrożny, zawodowo osadzony w biologii i zarządzaniu dziką przyrodą, ale na tyle uczciwy, żeby przyznać, że temat Bigfoota regularnie wracał do jego biura przez lata pracy w terenie. Lokalni ludzie kierowali do niego świadków właśnie dlatego, że starał się odsiać banalne przypadki od tych, których nie umiał łatwo wyjaśnić. To bardzo mocny element tej historii, bo pokazuje, że w regionie funkcjonował pewien półoficjalny obieg wiedzy. Nie taki, w którym rząd prowadzi tajne badania nad Sasquatchem, bo to oczywiście byłaby teza zbyt daleko idąca. Chodzi raczej o sytuację, w której urzędnik terenowy wie, że temat istnieje, że ludzie o nim mówią, że część zgłoszeń daje się wyjaśnić, ale część zostawia po sobie prawdziwy znak zapytania. Hacking sam mówi, że chciałby wierzyć w istnienie Bigfoota, ale jego stanowisko pozostaje ostrożne i określa je jako entuzjastycznie optymistyczne. Dla twórcy Missing 411 to znacznie ciekawsze niż skrajne deklaracje, bo człowiek, który całe życie pracuje z dziką fauną, wie, jak łatwo pomylić tropy albo przecenić własne wrażenie. Jeśli mimo to nie zamyka tematu z góry, to naprawdę warto go słuchać. Jedną z najciekawszych obserwacji Hackinga jest sprawa nietypowych zwierzęcych ścieżek. Większość zwierząt poruszających się po regularnych szlakach nie potrzebuje prześwitu większego niż około 1,5 metra. Tymczasem w rejonie Bluff Creek Hacking natrafia na trasę biegnącą przez gęste listowie, gdzie prześwit przekracza 2 metry.
Według niego był to jedyny moment w całej jego karierze, kiedy naprawdę poczuł, że mógł iść czymś, co można by nazwać ścieżką Bigfoota. Oczywiście to nadal nie jest dowód w naukowym sensie, ale jako obserwacja terenowa specjalisty od środowiska naturalnego, który zna tutejszą faunę na wylot, jest to bardzo wiele. Szczególnie, że nie dotyczy pojedynczego śladu, lecz regularnego sposobu, w jakim coś dużego i szerokiego przemieszczało się przez gęstą roślinność. Jeszcze bardziej interesujące są relacje o możliwych legowiskach tej tajemniczej istoty. Hacking opowiada Paulidesowi o pracowniku służby leśnej, który podczas działań terenowych przy Blue Creek natknął się na celowo ułożone materiały roślinne, suche liście, trawy i słomę, tworzące coś na kształt miejsca spoczynku, a obok niego kości. To wpisuje się w inne opisy przytoczone przez Dave'a. Podobne miejsca znajdowano nad potokami w odosobnionych miejscach, czasem w towarzystwie kości jelenia. Jedne źródła sugerują, że mogły to być ślady aktywności pumy albo innego lokalnego drapieżnika. Według innej wersji rozmiar takiego miejsca i jego układ nie pasowały do żadnego ze znanych wyjaśnień. I znów, nie ma tu rozstrzygnięcia, ale jest bardzo charakterystyczne nawarstwienie podobnych, powtarzających się sygnałów na tym samym typie terenu. Paulides dociera również do przedstawicieli plemienia Karuk. Zastaje tam jednak atmosferę pełną rezerwy. Opowieści o tak zwanych małych ludziach toczą się ostrożnie i z wyraźnym dystansem, ponieważ dla tubylców jest to temat o ogromnym ciężarze religijnym i kulturowym. Nie chodzi tu bynajmniej o wrzucenie każdej lokalnej legendy do jednego kryptozoologicznego worka. Ten wątek udowadnia coś znacznie ważniejszego. W tym regionie opowieści o obecności innych bytów krążyły od wieków, na długo przed tym, zanim telewizja wykreowała popkulturowy mit Bigfoota. Kolejnym kluczowym momentem jest wyprawa z zastępcą szeryfa Gregiem Barrem z Orleans. Zabiera on Paulidesa na sam koniec słynnej drogi Go Road, by uzmysłowić mu przytłaczającą skalę tamtejszego odludzia. Łatwo ulec złudzeniu, że skoro wylano tam asfalt i od czasu do czasu ktoś tamtędy przejeżdża, to teren został w pełni zbadany i podporządkowany człowiekowi. Nic bardziej mylnego. W takich warunkach droga to zaledwie wąska wstążka wcinająca się w potężną dziką przestrzeń. Przestrzeń, która wciąż rządzi się swoimi prawami i w którą nikt rozsądny nie zapuszcza się bez konkretnego powodu i solidnego przygotowania. Podczas tej jazdy Paulides i Barry widzą ogromne czarne odchody na szutrze, pełne włóknistych resztek roślinnych i ogromnego czarnego niedźwiedzia, którego ciężar oszacowali na 180 do 225 kg. Ta historia przypomina o czymś fundamentalnym. Hupa nie jest scenografią zbudowaną dla legendy, tylko realnym i dzikim ekosystemem pełnym dużych, silnych zwierząt. Są tu niedźwiedzie, jelenie, ryby, grzyby i ogromne połacie lasu, do których nie dociera się przypadkiem. I właśnie dlatego późniejsze rozważania Paulidesa o potencjalnych źródłach pożywienia dla Bigfoota na tym terenie nie brzmią jak fantazja oderwana od rzeczywistości. Wskazuje on na ogromną dostępność jagód, żołędzi, grzybów matsutake i ryb w rzece Trinity. Oficjalne materiały o Hoopa Valley Tribe również bardzo mocno podkreślają, że Trinity River nie jest tylko tłem, lecz osią całego życia doliny. Historycznie, kulturowo i gospodarczo. Mówimy o obszarze, gdzie przez znaczną część roku istnieją bardzo konkretne zasoby energetyczne dla dużych zwierząt. Szczególnie ciekawy jest motyw grzybów matsutake. Paulides opisuje, jak lokalni mieszkańcy pokazali mu sposób ich zbierania i tłumaczą,
że właśnie podczas takich wypraw zdarzały się spotkania z Bigfootem. I kiedy się nad tym zastanowić, ma to sens z czysto praktycznej strony. Osoba zbierająca grzyby porusza się wolno, często w milczeniu, skupiona na ziemi z pochyloną głową. Jednocześnie same grzyby mają intensywny, charakterystyczny zapach, a człowiek niosący ich większą ilość zostawia za sobą wyraźny ślad aromatyczny. Jeśli w okolicy porusza się jakieś duże, inteligentne stworzenie poszukujące pokarmu, to właśnie wtedy mogłoby podejść bardzo blisko, zanim którakolwiek ze stron zdąży się zorientować. Dave mocno podkreśla też wyjątkowo wysoką populację czarnych niedźwiedzi w Hoopa oraz fakt, że część plemiennej społeczności nie prowadzi wobec nich silnej presji łowieckiej. Według niego ma to znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, duża liczba niedźwiedzi oznacza bogate środowisko. Po drugie, setki obserwacji niedźwiedzi przez lata uczą miejscowych bardzo dobrze odróżnić sylwetkę, ruch i zachowanie niedźwiedzia od czegoś, co niedźwiedziem nie jest. I to jest argument, którego nie można lekceważyć. Często sceptyczne wyjaśnienie brzmi: a ktoś widział niedźwiedzia i tyle. Ale w Hoopa i okolicach wiele relacji pochodzi od ludzi, którzy dosłownie żyją obok niedźwiedzi od dziecka. Jeśli oni mówią, że to nie był niedźwiedź, ich relacja zasługuje na coś więcej niż wzruszenie ramionami. W całym materiale zebranym przez twórcę Missing 411 wyraźnie widać jedną charakterystyczną prawidłowość. Wiele zgłoszeń koncentruje się przy wodzie. Potoki, rzeka, doliny, obrzeża strumieni, miejsca przy ciekach wodnych. To wraca nieustannie bez wyjątku. Praktycznie wszystkie zaznaczone przez Polidysa obserwacje z rejonu Hoopa można powiązać z bliskością rzeki lub potoku. Woda przyciąga wszystko: zwierzęta, ryby, roślinność, a więc i to, co z tej roślinności i zwierzyny korzysta. Jeśli istnieje jakiś wzór przestrzenny dla tych relacji, właśnie woda wydaje się jedną z jego głównych osi. Ciekawy jest też motyw sezonowości. Dave zauważa, że listopad wybija się jako miesiąc szczególnie aktywny w rejonie Hoopa. Nie jest to bez znaczenia, bo właśnie wtedy mocno zaznacza się obecność ryb w systemie rzecznym, łososia i innych gatunków migrujących przez Trinity i Klamath. Jeśli choćby roboczo przyjąć, że w terenie porusza się jakaś duża, skryta istota, to rzeka w odpowiednim momencie roku staje się punktem ciężkości całego krajobrazu. Miejscem, gdzie przy relatywnie małym wysiłku można znaleźć ogromne ilości kalorii. Kolejny wątek, który robi duże wrażenie, to tak zwana Bigfoot Alley. Strefa, w której obserwacje i incydenty nie tylko pojawiają się częściej, ale tworzą coś na kształt wyraźnego korytarza aktywności biegnącego przez teren. Obserwacje nie rozlewają się po mapie losowo, ale układają się w pas. Jedni interpretują to jako efekt geograficznej wygody terenu: doliny, naturalne przejścia i górskie grzbiety. Inni twierdzą, że to stałe trasy przemieszczania się. Niezależnie od interpretacji, sam fakt przestrzennego wzoru jest trudny do zignorowania. I według Polidysa jest to jeden z najmocniejszych elementów całej tej historii. Bo zamiast mówić o przypadkowym mignięciu w lesie, zaczyna się mówić o przestrzennym układzie, który ma logikę. Były policjant zastanawia się również, czy na wzrost aktywności mogły mieć wpływ wielkie pożary. Szczególnie te, które radykalnie zmieniały strukturę lasu i wypychały zwierzęta z bardziej oddalonych regionów. Lokalni starsi mieli zwrócić uwagę, że po wielkich pożarach ruch czegoś dużego w okolicach Hoopa mógł się nasilić. To hipoteza, do której należy podchodzić ostrożnie, ale której nie wolno całkowicie lekceważyć. Wielki pożar nie zmienia wyłącznie krajobrazu widzianego z lotu ptaka.
przestawia całe zależności pokarmowe, trasy migracji czy źródła schronienia. Jeśli w regionie funkcjonuje jakaś skryta, duża populacja, pożary byłyby jednym z najbardziej oczywistych czynników przepychających ją bliżej stref zamieszkanych przez człowieka. W samym rejonie Hoopa i jego najbliższego otoczenia Paulides zestawia łącznie 48 obserwacji i incydentów. Jednak sam zaznacza przy tym ważne rozróżnienie, do którego wielokrotnie wraca. Obserwacja to sytuacja, w której istota została faktycznie zauważona przez świadka. Incydent to zdarzenie pozostawiające ślad zachowania przypisywanego Bigfootowi, nawet jeśli nikt go bezpośrednio nie widział. Jest to na przykład przewrócone drzewo, legowisko, ślady dłoni czy znalezione kości. To podejście byłego policjanta, który stara się nie wrzucać wszystkiego do jednego worka bez rozróżnienia. Jeszcze bardziej istotne jest to, gdzie te przypadki się kumulują. Nie rozlewają się równomiernie po całym terenie. Wracają przy drogach, przy potokach, w dolinach i w pasach przejściowych między dziką przestrzenią a obszarami regularnie używanymi przez ludzi. Człowiek jest najczęściej świadkiem nie wtedy, kiedy siedzi najgłębiej w dziewiczym lesie, lecz kiedy wchodzi lub wyjeżdża z miejsca granicznego. Szutrowa droga, zakręt przy lesie, strefa przy wodzie, okolice zbioru grzybów czy obrzeżne osady. Jedni widzą w tym prosty efekt częstszego kontaktu człowieka z terenem w tych właśnie miejscach. Zgodnie z inną teorią, ten konkretny obszar mógł pełnić funkcję naturalnego korytarza. To właśnie tam tego typu istota mogłaby najswobodniej, a zarazem najbezpieczniej przemieszczać się między swoją dziką kryjówką a terenami obfitującymi w pożywienie lub naznaczonymi obecnością człowieka. I tu pojawia się jeszcze jedna rzecz, którą Paulides szczególnie podkreśla, a która wydaje się absolutnie kluczowa dla wszystkich dalszych relacji. Większość tych spotkań nie przypomina wielkiej sceny filmowego objawienia. Nie ma tu prawie nigdy długiego, komfortowego oglądania stworzenia przez minutę czy dwie. Z reguły trwa to sekundy, czasem kilka kroków na drodze, czasem błysk sylwetki między drzewami, czasem ogromna postać, która pojawia się nagle i równie szybko znika, zanim człowiek zdąży w pełni przetworzyć to, co widzi. To dokładnie współgra z ogólnymi wnioskami Paulidesa, że większość obserwacji Bigfoota trwa zbyt krótko, by człowiek spokojnie zareagował, sięgnął po telefon i nagrał coś sensownego. I właśnie dlatego tak wiele nagranych materiałów jest bezużytecznych albo po prostu nie powstaje. To niekoniecznie oznacza mistyfikację. Może po prostu oznaczać naturę samego doświadczenia, krótkiego, nagłego i całkowicie dezorganizującego. Uczciwość wobec tego materiału polega na unikaniu dwóch skrajności. Pierwsza to bezkrytyczne, to na pewno Bigfoot. Gotowość do przyklejenia prostej etykiety na każdą niewyjaśnioną historię. Druga, równie bezmyślne, to na pewno pomyłka, legenda i folklor dla turystów. Bo Hoopa jest czymś znacznie bardziej interesującym niż którykolwiek z tych wariantów. To region, w którym od lat ścierają się różne interpretacje tej samej warstwy doświadczeń. Lokalna tradycja plemienna, obserwacje terenowe, zawodowa ostrożność biologów i leśników, rozmowy z policjantami i lokalnymi mieszkańcami, pamięć o słynnym filmie Pattersona i Gimlina i zwykłe ludzkie próby nadania nazwy czemuś, co wymyka się prostemu rozpoznaniu. W debacie o Sasquatchu zawsze niczym bumerang wraca ten sam argument. Gdyby to coś naprawdę istniało, już dawno mielibyśmy wyraźne nagranie z setek fotopułapek rozsianych po lasach. Brzmi to bardzo racjonalnie, ale spójrzmy na ten problem z zupełnie innej strony.
Załóżmy na chwilę, że ta istota faktycznie tam jest i że wcale nie jest wielką, bezmyślną małpą czy nieznanym gatunkiem zwierzęcia, ale rdzennym gatunkiem człowieka. Hominidem, który zamieszkuje te gęste lasy nie od dziesięcioleci, ale od tysięcy lat. Dla niego to nie jest bezkresna dzicz, to jego własny, intymny dom, w którym zna każdy kamień, każdy pień i każdą gałązkę. Warto przypomnieć tu o rdzennych Amerykanach i ich, niemal dziś zaginionej, tradycyjnej sztuce tropienia. Doświadczony indyjski tropiciel potrafił wejść w gęsty las i bezbłędnie wyłapać detale całkowicie niewidoczne dla oka współczesnego człowieka. Nienaturalnie złamaną gałązkę, minimalnie zgniecioną trawę czy odwrócony liść. Skoro zwykli ludzie byli w stanie dojść do takiej perfekcji i tak precyzyjnie czytać las, to wyobraźmy sobie zmysły istoty, która żyje w tym środowisku od zawsze. Dlatego też, kiedy turysta albo badacz wchodzi w gęsty las, by zawiesić na drzewie kawałek plastiku w postaci fotopułapki, zostawia za sobą ogromny ślad. Zaburza zapach, gniecie pędy, łamie rytm lasu. Dla kogoś, kto zna ten teren na wylot, trasa przemarszu takiego człowieka i pozostawiony przez niego sprzęt są widoczne z daleka, dosłownie niczym jaskrawa, kolorowa wstążka zawiązana na środku polany. Wysoce inteligentna istota doskonale wie, że każda taka anomalia oznacza potencjalne zagrożenie. Dlatego po prostu wybiera to, w czym jest najlepsza. Pozostaje w ukryciu i omija nasze pułapki szerokim łukiem. W następnych odcinkach tej serii omówione zostaną konkretne relacje świadków z tego regionu, więc bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca i zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić następnych filmów. Jak zawsze zapraszam również do lajkowania i komentowania. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite albo Buy Coffee. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym materiale Dębowej Chatki.